Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o jednej z moich toreb fotograficznych, którą nabyłam dość niedawno, którą nabyłam używaną, bo czemu nie? I to jest Vanguard Veo City CB29. Torba jest, jak Państwo widzicie, wzorowana pewnie trochę na tych z Peak Designa. Jest bardzo ładna, bo jest granatowa i ma takie skórzane dodatki. Materiał, z jakiego jest wykonana, to jest takie szorstkie jakby płótno, że to nie jest bardzo gładki materiał, tylko taki, pewnie Państwo teraz słyszycie, jaki dźwięk on sobie wydaje. Zamki, tutaj jak Państwo możecie zobaczyć, są klejone, więc nie powinno tutaj nic, żadna woda nie powinna tutaj przez nią przesiąknąć. Ona w oryginale przychodzi też z pokrowcem przeciwdeszczowym, a przynajmniej tak mi się wydaje, ale że ja kupiłam używaną, to nie mam właśnie pokrowca i nie mam też jeszcze, tutaj są takie pętelki, więc nie mam do tych pętelek pasków, no bo po prostu sprzedający ich nie miał. Za co tą torbę bardzo lubię, oprócz tego, że po prostu mi się podoba, że wygląda ładnie. Ona jest super zorganizowana w środku i już to Państwu pokażę. Jak ją sobie otworzę, to może Państwa obrócę. Tak. Jak ją otwieramy, to mamy tutaj dwie przegrody tak naprawdę, dwie duże przegrody. I ta pierwsza przegroda jest na różne dodatki. Ja tu mam, jak Państwo widzicie, portfel, jakieś tam chusteczki, jeszcze jakieś drobiazgi. Tu są takie gumki elastyczne, które można sobie tu jakieś kable zamontować, one tutaj też ruszają się, te plastikowe elementy. Tutaj są przegródki na baterie, zielone oczywiście naładowane, można sobie do czerwonych dać rozładowane. Oczywiście można to też używać w innych celach. Ja to lubię na baterię. Tu mamy jeszcze taki dings na przykład długopis, jeśli byśmy chcieli sobie tutaj wczepić. Tutaj, jak Państwo widzicie, tych elastycznych pasków jest jeszcze więcej. Tu jest ich całkiem dużo i można rozciągać, wyciągać, dostosowywać do własnych potrzeb. Ja tutaj nic zazwyczaj nie zaczepiam, tylko mam tu rzeczy luzem. Główna komora, jak Państwo widzicie, mnie się tu mieści dzisiaj ten aparat gniocik. Mam tu EM5 Mark III, mam tu zestaw mikrofonowy i tu mam jeszcze klucze. Tu jest taka specjalna kieszonka, znaczy nie wiem, czy ona jest specjalna na klucze. Ja jej używam na klucze, bo ona ma tutaj rzep i dzięki temu nie wypada jej zawartość. Te przegródki oczywiście można sobie modyfikować i wyciągać. One nie są takie miękkie jak w większości tych toreb fotograficznych. One są takie sztywne, twarde. Dzięki temu trochę zajmują też mniej miejsca, że nie są takie gąbkowane. Ich w oryginale wydaje mi się przychodzi 3. Ja mam 2 plus ta na klucze. Tutaj jeszcze dodatkowo jest taka na magnes zapinana przegroda, jak Państwo widzicie. Tu może sobie wejść spokojnie tablet. Komputer tu nie wejdzie, ale tablet taki 8-calowy tu wejdzie. Ja tu nie trzymam nic poza ściereczkami do obiektywów. Pod tym względem, drodzy Państwo, ta torba jest kapitalna, bo wszystko się widzi, jak się ją otwiera. A dodatkowo jest tu taki materiał, który powoduje, że jak ją sobie otworzymy, to nam się nie wysypie to wszystko. I to jest bardzo fajne, bardzo fajnie przemyślane. Zresztą widziałam, że Peak Design ma bardzo podobnie to rozwiązane, te PGY Tech też mają to podobnie rozwiązane. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Więc tyle, jeśli chodzi o tą główną komorę. Tutaj mamy jeszcze po bokach, tak samo jak w tych Peak Designowych torbach, jest to miejsce, gdzie można ten capture clip, czy jak on się tam nazywa, sobie zaczepić. Zaraz sobie umoczę w jakiś kałuży pasek. Więc tu można sobie z jednej i z drugiej strony można sobie to zaczepić, jeżeli Państwo macie takie życzenie, bądź cokolwiek innego, jeżeli coś tu Państwo chcecie zaczepiać. Tutaj z tyłu jeszcze jest też kieszeń, po prostu płaska kieszeń. Ja tu teraz mam telefon, bez żadnego magnesu, bez niczego. Ona jest po prostu otwartą, płaską kieszenią. Fajnie jest zrobiona ta rączka, że ona tak na płasko sobie leży, można ją sobie trochę wyciągnąć, ale tu są gumki, które ją z powrotem później wciągają, więc to jest bardzo fajne. No i mamy pasek. A, jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest, tu jest wyjście na kabelek,
więc można mieć powerbanka w torbie i tu sobie na przykład pod telefon podciągnąć i ładować. Pasek jest zaczepiony na takich, jak Państwo widzicie, ruchomych tutaj kółeczkach. Ja w zamyśle myślałam, że będę jej używać trochę jako nerki na rower, ale jest trochę za dużo, bo myślałam, że będzie trochę mniejsza. No ale są tutaj takie we wszystkie strony się majtające. Z jednej strony to jest zaczepione na taki, można sobie odczepić całkiem ten pasek, z jednej strony on jest na taki po prostu plastik, z drugiej strony jest takie metalowe zapięcie, jak tu Państwo widzicie. I nie da się tego przeczepić z jednej na drugą stronę, niestety. Dlaczego niestety? Niestety, bo tutaj mamy taką fajną poduchę, czy gumowaną część, która powoduje, że nam się nie wrzyna, nie wpija w ramię pasek, ale ta część zawsze jest tylko tutaj, więc tu jest taka długa część paska, tu jest krótka część paska, więc jeżeli ja chcę sobie przełożyć z prawej na lewą stronę i z jednej i z drugiej trzymać torbę za sobą, no to wtedy ten pasek przestaje mi lądować tam, gdzie powinien, więc mam go albo na plecach, albo mam go z przodu, zamiast mieć go na ramieniu. I to mnie bardzo w tej torbie irytuje póki co, mimo że sama torba jest bardzo fajna, jest bardzo wygodna, jest, jak Państwo widzicie, ona jest sztywna. Tutaj się nic nie przewraca, ona stoi sama w sobie, nawet jak jest pusta. I to też jest fajne, ale ten pasek no, doprowadza mnie do szału, więc daję sobie jeszcze trochę czasu, żeby się do niej może bardziej przyzwyczaić. Ale gdybyście Państwo na przykład byli zainteresowani zakupem jej ode mnie, to ja może ją wystawię. To dajcie Państwo znać w komentarzach. Niemniej jednak ja tą torbę bardzo polecam, poza tym paskiem, bo to mnie irytuje. Więc gdybyście Państwo szukali takiej podobnej, no to ten układ jest niezwykle wygodny. Zdecydowanie na tak, zdecydowanie polecam. Brakuje mi tu jedynie jakiejś może kieszonki na butelkę z wodą, bo nie ma tego tutaj gdzie wziąć. Także to tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o tą torbę. Ona jest normalnie w kosmicznej cenie. Ja ją kupiłam za 1/5 albo nawet za 1/6 ceny, jako używaną. Ale jako nowa jest strasznie droga. Ja nie rozumiem, czemu torby są tak drogie. No ale są, więc to już pozostawiam Państwa decyzji. Ale chciałam Państwu ją pokazać, bo jest u nas dostępna na rynku, a niewiele o niej jest mówione. Dziękuję Państwu za uwagę, jak zwykle. Jeśli macie Państwo takie życzenie, to zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.